Siemanko, witajcie z Bytomia. Dzisiaj Wam poopowiadam o moim nowym silniku i co się stało ze starym. Zapraszam. Na początku cofnijmy się do zeszłego roku, kiedy to po właśnie mojej ostatniej wizycie na torze Silesia Ring rozwalił mi się silnik. Rozebraliśmy go w zeszłym roku, no i oczom ujrzał nam się ten oto piękny obraz. A to się ośka ścięła, czy się nadkrętka? Aha, to się ośka ścięła, tak? No tu normalnie tak to jest przykręcone, nie? A tu się ścięło równo. Czyli to się... Aha, czyli to nie nakrętka się ścina. Nie, to ośkę urywa. Ty Wąski coś narobił? Urwałeś kurze złote jaja. Aha, Tu masz okej. kółko. A tu jest kółeczko. To No, było tak? Tyk? no. To trzymało, No nie? i tu łańcuszek. Tak, No i... tyk. Okej. Także wiesz, nie wiadomo, ta pompa, ona może być całkiem dobra, bo przecież ona po prostu przestała pracować. Więc ona nie ciągła piorów, nie? Ja nie wiem. Nie miała w sumie skąd zastać, No, bo tu nas masz się... swoje panewki, nie? Możesz sobie pozbierać jak chcesz. One normalnie takie nie są, nie? No raczej się nie zawijają w ten sposób. No nie. No. Okej. No wszystkie są wyruchane i wszystkie się praktycznie poobracały, także moim zdaniem te korbowody, bo one się kręciły, wiesz, i tu i w korbowodach też się kręciły, więc korbowody są podebrane. Fakt faktem to są normalne korby, więc idzie zmniejszyć im otwory, ale jak tamte będą dobre, to lepiej tamte wziąć, nie? Ogólnie to... Tłoki są Szczerze okej, powiedziawszy, jak tylko widzisz, pomyślałem, że... jest rycha na Aha. tłoku, no i to się też tam odbiło na tym, tylko to nie jest konsekwencja, wydaje mi się, tego, co się tutaj wydarzyło, nie? To było zawalone całe na garen, to już jest też po wstępnym myciu, nie? Myślisz, że... Znaczy to ci powiem, że jeżeli przejechałem jeszcze kurwa okrążenie bez ciśnienia oleju, to... I wiesz co, ja myślę, To uważam, że kurwa nie najgorzej to wygląda. Trzeba odwzorować się na Audi S1 i tam w Audi S1 jest taka wielka czerwona lampa na desce. No, znaczy wiesz, jakbym miał w ogóle cokolwiek. No ale misiu kolorowej to wiesz, że to no, trzeba założyć, jak to myśmy powiedzieli. No przecież tam był czujnik, tylko można było go do lampki podłączyć obojętnie. No ja drutów nie ciął. Ja nie wiedział. Ja też nie Nie wiedział. wiedział. Ja też nie wiedział. Czekaj tego wyciągnę. No dobra, spoko. Jak żelując? Bo to jest nowy, po prostu to jest wstępnie ten. umyty. Moim zdaniem najgorsza jest ta. Nie? Bo tu, ta wyszła najgorzej, ta jest porysowana. Który jest cylinder? Pierwszy. Pierwszy. I tu jest ta rysa tam od otworu. Gdzie to jest ten otwór? Tu. O. Tu jest grubo, nie? Ale to też mam wrażenie, że to jest nawinięte. Że ten kompozyt jest, wiesz, nawinięty na stal, nie? Aha. Także ja nie przekreślam jego jeszcze. Jeszcze go nie uśmierciłeś. W celu naprawienia tego silnika kupiłem drugi blok z wałem, tłokami, korbami. Niestety okazało się, że tłoki były po kolizji z zaworami. Na szczęście wał był nominalny. No i w zasadzie zostaliśmy z dwoma blokami, z dwoma short blokami, z zużytymi tłokami, z zatartymi tłokami i musieliśmy zrobić z tego jakiś jeden sprawny silnik. Po pomiarach okazało się, że bloki nie trzymają wymiarów. Niestety nie można ich zastosować z seryjnymi używanymi tłokami, bo luz między tłokiem a cylindrem jest za duży. No i musieliśmy ten jeden z bloków rozwiercić i zakuć silnik. Zanim zaczniemy składać, wszystko trzeba porządnie umyć, przygotować, wyczyścić. W zasadzie najwięcej czasu przed montażem, przed składaniem silnika zajmuje przygotowanie. Każde mycie i czyszczenie jest bardzo czasochłonne, a im dokładniej się to zrobi, tym efekt jest lepszy, więc warto na tym poświęcić trochę czasu. Ta robota należała do mnie, chciałem Wam pokazać brudne rzeczy przed i po, ale niestety skasowałem sobie nagrania i mam tylko po. I cały misterny plan też w pizdu. Generalnie wszystkie powierzchnie stykowe muszą być gładkie, wyczyszczone, tak żeby po zamontowaniu nowych elementów nic nie ciekło i wszystkie powierzchnie styków były szczelne. Przed samym docelowym składaniem te wszystkie elementy i tak są jeszcze odtłuszczane. To wszystko przemywam i dopiero składam na oleju od nowa, nie? Ile myślisz, że to może na oleju stać? Nie wiem, bo ja używam jeszcze tego. To jest molibdenowa pasta. Zwykły moli. Właśnie to jest pasta do składania silników. I to jest no taki, wygląda jak
z ARP, taki gnój. Aha. Wysiarczek molibdenu to jest. I to jest No to z molibdenowa. ARP tak podobno... Bo albo jest ta czerwona właśnie z ARP, to wygląda tak samo, tylko jest inna konsystencja, powiem ci, ta do gwintów. A to jest typowo do panewek, do wszystkich łożysk ślizgowych. Czyli panewki na tym składamy, Okej. wałki rozrządu, generalnie wszystko, co się kręci, na tym składamy. I to zostaje, to nigdy nie znika, dopóki tego dobrze nie wypłuczesz nowym olejem, nie? No i stworznie są złożone też tak, jak mówiłem, na tym molibdenie. Ale tylko, że chociażby spójrz na budowę, nie? Że tu jednak tego materiału jest mniej, tu jest go więcej, nie? No. Tak jak na niego popatrzysz, no tak, zatem jeżeli to jest tłok doprężający, to też jest wyższy tutaj u góry, więc no kurde, no nawet zobaczysz, że on jest większy. No jest, no. No i tutaj z boku jak na niego popatrzysz, to najbardziej to widać, no bo ten jest tutaj okrągły, a ten ma te wcięcia, nie? Wiesz o co chodzi? On ma inną budowę, ten jest w kształcie litery T, a ten jest po prostu taki wiesz. Aha, no. No jak tak na niego popatrzysz, to on tu jest wykrojony, nie? No. No a ten jest Okej. Więc po prostu. Okej. To są te różnice, nie? Bo to teraz zakładasz pierścienie generalnie, żeby włożyć je... Chcę olejów, znaczy zanim włożę, ja chcę sobie poskładać teraz tłuki, mieć to gotowe z panewkami, z wszystkim poukładane, 1, 2, 4, 5, 6 i tak dalej. Potem obracamy motor i chciałem się zapytać... No potem wał montujesz, a potem do tego to na koniec do tłuki, nie? Tylko teraz pytanie do Ciebie. No. Skąd Ty masz ten natryk? I cóż ze Szwecji? Dobrze. Ze Szwecji mamy. To jest fabryczny natrysk, No. to jest Twój natrysk. Tak? Patrząc na oko moje, to Twój otwór jest mniejszy, tu jest większy. Tu jest zaworek, No. tu chyba go nie ma. Chyba jest. Nie wiem jak oni to zrobili. Aha. Nie ma zaworka. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze. Masz mniejszy otwór, większy otwór, większy otwór. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Z mniejszego otworu większe ciśnienie. Czy tam ma być ciśnienie, czy tam ma być wydatek? Ja też nie wiem. Ja bym zaryzykował z tymi kurwa ichniejszymi. Dobrze. Nie mam tam, no. Ma, tylko żeby mi ktoś potem nie powiedział, ujebała się dysza, albo nie wiem, kurwa. No właśnie się nie ujebie, bo nie ma jej. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Taki stem. Nie wiem, co ci powiedzieć, no. Zróbmy z tymi. Jak chcesz, to jest twoje. Ty decydujesz. Tak mniej więcej wygląda składanie dołu silnika. Niestety przy wkładaniu pierwszego tłoka okazało się, że decyzja o montażu natrysku ze Szwecji nie była właściwa, ponieważ tłok wchodzi w kolizję z tym natryskiem z CNC i musieliśmy wrócić do oryginalnych natrysków, przez co musieliśmy ten blok ponownie rozebrać i złożyć na nowo. Pewnie z seryjnym tłokiem by to pasowało, ale z kutym niestety nie pasuje. Jak widać, nie zawsze rozwiązania customowe są najlepsze. Moje nowe serduszko, piękne, 6-cylindrowe. Mam nadzieję, że będzie żyło dłużej niż poprzednie. Coś się rozjebałem. Przyczyną usterki było urwanie się tego elementu. Jest to ośka pompy oleju. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Ale jest to pompa oleju generalnie. To jest koło zębate pompy oleju, na które nachodzi łańcuch i napędza tą pompę oleju. No i ta ośka się zerwała, więc pompa nie była napędzana, nie było smarowania, nie było ciśnienia oleju w silniku, silnik się zatarł. W skrócie. Taka pompa to mniej więcej jest jak serce w organizmie człowieka. Serce pompuje krew, ta pompa pompuje olej, a bez oleju, jak bez krwi, silnik nie żyje, pacjent nie żyje. Pompa oleju stanęła, nie pracowała. Pozytywne jest to, że nie ma w nich żadnych opiłek metalów.
nie ma żadnych opiłek panewek, więc w zasadzie jest ona zdatna do użycia. No ale to jest tylko w zasadzie jeden niewielki pozytyw całej tej lusterki. Zdecydowanie więcej mamy minusów. Przez to, że ta pompa oleju padła, no to zatarły nam się tłoki w cylindrach. W zasadzie każdy był przytarty. Zatarł nam się wałek wsący w głowicy. Trzeba było go wymienić razem z łożem. Głowica dostaje nowe zawory, nowe uszczelnienia, jest splanowana. Będzie za chwilę tutaj montowana na blok silnika. No a blok silnika niestety nie dało się użyć tego, który miałem. Musieliśmy wykonać szlif bloku, więc teraz mamy wymiar 85/25. Chyba. Zobaczmy na tych pieśkach. Więc teraz mamy wymiar 84/25. Nie zastanawiać się, co spowodowało to, że ta ośka w ogóle się urwała w tym silniku. No, wydaje mi się, że to większość entuzjastów tego silnika zna tą przyczynę. Po prostu ta pompa się rozsypuje powyżej 700-200 tysięcy obrotów. No, wszystko jest ok, gdy samochód jest kręcony pod seryjny limiter. Jeżeli jest przekraczany ten limiter, no to te ośki po prostu lubią się kręcać. No i w wszystkich projektach driftowych takie modyfikacje pompy oleju są na porządku dziennym. Czego nie wiedziałem. Znaczy coś tam wiedziałem, ale liczyłem, że to się stanie później niż nie tak szybko. No nic, w każdym razie myślałem, że przejeżdżę cały sezon, nie udało się. Teraz robimy nowy motor, tak żeby przejeździć 2-3 sezony, żeby w ogóle już nigdy go nie wymieniać. Jeżeli chodzi o modyfikację układu olejowego w takim silniku, no to najlepiej jest oczywiście zastosować w każdym w zasadzie silniku na tor. Najlepiej zastosować suchą miskę oleju z zewnętrzną pompą, która no, w zasadzie nam obniża ryzyko awarii, tego typu awarii. Jest to bardzo drogi system, na który mnie nie stać, więc tego nie robimy. Robimy coś po taniości, tak zwany złoty środek, czyli no nie będzie to całkowicie nowy silnik, ale staramy się zmienić wszystkie te elementy, które są jakieś tam powiedzmy słabsze i można je zmodyfikować. Więc tak, mamy wzmocnioną pompę oleju, znaczy pompa oleju jest seryjna, to jest wzmocniona ośka, dodatkowo pompa jest przerobiona przez Przemka z PTT Texaco, za co mu niezmiernie dziękuję i pozdrawiam. Podobne te pompy, nie dość, że ośka się ukręca, to w środku też tam się potrafią przekręcić. Modyfikacja Przemka zapobiega jakiejkolwiek usterce tej pompy, więc bardzo dziękuję za to, że mi to zdradził i mi pomógł. Jeżeli byście chcieli taką pompę mieć zmodyfikowaną, no to myślę, że jakoś się możemy dogadać w tym temacie. Dodatkowo musiałem kupić nowy wał, tamten się nie dawał, po prostu brzery po starych panewkach były tak głębokie, że no, nie wychodził tam żaden szlif. Zresztą ja nie jestem fanem szlifowania wałów, wolałbym, żeby był nominalny. Udało mi się znaleźć nominalny wał, więc mamy nominalny wał, nominalne panewki ACL-a, te tłoki Wiseco w rozmiarze 84/25. Dodatkowo do pompy oleju będziemy montowali taki napinacz, którego nie ma fabrycznie i przez co ten łańcuch no, w zasadzie na wysokich obrotach on praktycznie cały czas działa na tą pompę jak udar, więc mam nadzieję, że ta pompa z tym łańcuchem, z nowym łańcuchem i z nowym napinaczem, wzmocnioną ośką będzie po prostu no, odpowiedniejsza dla moich zastosowań. Kolejny model jest zakupiony przeze mnie Baffle Plate, tak zwany przegroda do miski olejowej z firmy VATS Motorsport. Bank Motorsport? Nie wiem. Ameryka, panie. W związku z tym, że ten Baffle Plate jest bardzo ciężko dostępny w Europie, w zasadzie nie miałem go znaleźć nigdzie. Ze Stanów też go nie było łatwo sprowadzić, to postanowiłem pomóc tutaj rynkowi europejskiemu. Już mam jeden swój prototyp wykonany. Jeżeli byś chciał, to zamontować w swoim aucie, w swoim silniku M54B30 upalasz często na to, że boisz się, że ten olej odpływa w zakrętach, pieni się, no to ten produkt pozwoli Ci, myślę, że spać spokojnie i zabezpieczyć trochę swój silnik przed jakimiś nieprzewidzianymi odpływami oleju. Co pan powie? Więc jeżeli potrzebujesz, to napisz do mnie na Instagramie, chętnie Ci pomogę. Nawet mogę Ci to zamontować w misce. Tłoki Wiseco, które tutaj teraz montujemy, mają stopień sprężenia 11:1, więc doprężamy motor
Będzie to typowo wolnosący silnik, jest to droga w jedną stronę. Jeżeli bym myślał o turbo, no to taki pokój bym nie zastosował. Raczej do turbo myślimy o tłokach odprężających. Tutaj przy doprężających tłokach no, pozostaje nam po prostu potem jakieś ewentualne modyfikacje głowicy, które może kiedyś się uda dać jakieś ostrzejsze wałki. Po prostu robimy taki no, budżetowy silnik. No, chciałbym oczywiście mieć wałki ostrzejsze, w ogóle najlepiej mieć S54, a nie 54, no ale sam motor kosztuje więcej niż te modyfikacje, no to nie ma po prostu na to możliwości. Dlatego modzimy to. Może uda się podejść pod 300 koni tym wyższym stopniem sprężania. Może ostrzejszą głowicą w przyszłości uda się zrobić jakąś jeszcze dodatkową moc. W tym momencie głowica będzie seryjna. Będziemy też ten motor trochę mniej kręcili. Zamontujemy dodatkowe czujniki ciśnienia, czujniki ciśnienia paliwa, czujniki ciśnienia oleju. Więc mam nadzieję, że teraz to po prostu pożyje dłużej. Teraz oczekiwanie na dołożenie głowicy, dołu silnika, włożenie tego do samochodu. Mam nadzieję, że wszystko będzie sprawnie poskręcane, posprawdzane. Przy budowie silnika, jak mało kiedy, bardzo ważna jest precyzja. Wszystkie elementy muszą być czyściutkie i odpowiednio spasowane, odpowiednio skręcone, odpowiednio przygotowane. Więc no, liczę na to, że nasz trud i wiedza i doświadczenie Łukasza nie poszło na wartę. Liczę, że na hamowni wyjdzie może coś więcej, albo przynajmniej nie mniej niż wyszło. No tyle w zasadzie, no, jeżeli szukacie jakichś gratów kutych do swoich motorsportowych projektów, to wbijajcie do mnie na social media, chętnie Wam pomogę z kutymi częściami, czy ARP, czy ACL. Mam bardzo dobre ceny i dostępności na to wszystko. No a ja już czekam na to, aż samochód trafi na hamownię z nowym silnikiem. A jeżeli Wam podobał się odcinek, to daj znać to w komentarzu. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz śmiało i do zobaczenia, pozdro.